Cześć! Ten kanał z założenia poświęcony jest historii techniki użytkowej i wydaje mi się, że dzisiaj w tym odcinku ta tematyka historyczna będzie szczególnie mocno reprezentowana, bo mam dzisiaj w warsztacie szczególnego gościa, takiego oto dżentelmena. To jest stary odkurzacz Electrolux, prawdopodobnie gdzieś z połowy lat 30. To jest jedno z najstarszych urządzeń, które do tej pory prezentowałem i które znajdują się w mojej kolekcji. Jakiś czas temu oglądaliśmy między innymi niemiecki odkurzacz Progress Model 2 gdzieś właśnie z początku lat 30. i myślę, że te urządzenia pochodzą mniej więcej z tego samego okresu, więc jest to taki żywy świadek tej właśnie wspomnianej historii techniki użytkowej. A właściwie czy żywy, to się dopiero okaże, bo nie wiem, czy ten odkurzacz faktycznie będzie działał, czy kompletnie już wyzionął ducha. O historii odkurzaczy Electrolux w ogóle opowiem Wam w drugiej części tego nagrania. Zresztą sam jeszcze muszę poszukać trochę informacji historycznych dotyczących tych modeli odkurzaczy. Natomiast mogę Wam już teraz powiedzieć ciekawostkę dotyczącą tego konkretnego odkurzacza, bo ta historia również jest dosyć ciekawa. Ten odkurzacz kupiłem kilka tygodni temu. Pojechałem po niego specjalnie na warszawskie osiedle Ursynów, a kupiłem go od pani Magdy, która od lat prowadzi kanał Wnętrza-Zewnętrza, poświęcony różnym pomysłom, nietuzinkowym pomysłom na urządzanie domów i mieszkań. Jeżeli macie ochotę i interesuje Was ta tematyka, koniecznie tam zajrzyjcie. Mogę Wam nawet pokazać króciutki filmik, który nagrałem właśnie podczas wizyty na warszawskim Ursynowie, kiedy już wracałem z tym odkurzaczem. A ja tymczasem zostawiam już Ursynów za sobą i wracam do domu z nowym nabytkiem, bardzo fajnym, zabytkowym odkurzaczem Electrolux. Miałem bardzo miłe, sympatyczne spotkanie z poprzednią właścicielką tego urządzenia, która opowiedziała mi trochę o jego historii. Wiem, że ten odkurzacz był w rodzinie od kilku pokoleń i myślę, że to jest właśnie takie bardzo cenne przy rozmowach, przy osobistych spotkaniach z poprzednimi właścicielami takich zabytkowych urządzeń, no bo z jednej strony ja dowiaduję się o nich dużo ciekawych historii, nie jest to już jakieś tam anonimowe urządzenie, które wyjmuję z paczki, a z drugiej strony myślę, że dla niektórych poprzednich właścicieli też jest ważne wiedzieć, zwłaszcza jeśli były to może nie pamiątki rodzinne, ale jednak jakieś urządzenia, które przez lata były w rodzinie. Ważne jest wiedzieć, że to nie trafi na śmietnik, że nie zostanie gdzieś tam jakoś rozkręcone na części, tylko będzie służyło dalej jako eksponat muzealny, no i na pewno ktoś o te urządzenia zadba. Nawet podczas rozmowy z poprzednią właścicielką tego odkurzacza śmiałem się, żartowałem, że w sumie ten odkurzacz też jest takim elementem wyposażenia jakiegoś stylowego wnętrza i myślę sobie, że to nawet fajnie, że on trafi do kolekcji, bo no, w pewnym sensie taką właśnie rolę będzie w przyszłości pełnił, aczkolwiek fajnie byłoby oczywiście ten odkurzacz uruchomić. Ale od pani Magdy dowiedziałem się również, że ten odkurzacz od kilku pokoleń był w jej rodzinie, czy też w rodzinie jej męża. Ten odkurzacz należał podobno do babci jej męża, która mieszkała w Warszawie po wojnie, krótko po wojnie i brała nawet udział w odgruzowywaniu zrujnowanej Warszawy. Natomiast niestety nie wiadomo, w jaki sposób ten odkurzacz do niej się dostał. Czy był jeszcze jakąś pamiątką z lat przedwojennych, czy też był kupiony gdzieś już po wojnie. To jest jedna z tych zagadek, których nigdy nie ustalimy. Natomiast to, co możemy dzisiaj zrobić, to oczywiście przejrzeć ten odkurzacz, zobaczyć, w jakim jest w środku stanie i spróbować go uruchomić. Nawiasem mówiąc, tutaj na tym dodatkowym stoliku możecie zobaczyć elementy odkurzacza radzieckiego, odkurzacza Rakieta z 1981 roku. Demontaż tego odkurzacza pokazywałem już w nagraniu, które jest dostępne na moim kanale, natomiast jak tylko uporam się z tym Electroluxem, zajmę się czyszczeniem i zmontowaniem tej rakiety i myślę, że będzie to jeden z kolejnych odcinków, który pojawi się na tym kanale w najbliższych tygodniach. Ale tym nie będziemy się dzisiaj zajmować, poświęcimy uwagę całkowicie temu honorowemu gościowi dzisiejszego odcinka, czyli odkurzaczowi Electrolux. Odkurzacz znajduje się jeszcze w torbie, w której przyniosłem go z warszawskiego Ursynowa. Zresztą miałem tam do pokonania dość spory kawałek pieszo, ponieważ nie bardzo orientowałem się w możliwościach dojazdu autobusem, no ale było to też jakimś tam w końcu przydatnym ćwiczeniem fizycznym. Mogę Wam pokazać też króciutki fragment nagrania z tej drogi powrotnej do domu. Ten odkurzacz, muszę przyznać,
swoje waży. No, ja już czuję ten marsz już nieźle w nogach i czuję też ciężar tego odkurzacza na ramieniu. No ale to jest też zawsze jakiś plus, bo oprócz pasji historycznej wiąże się to też z jakimś pożytecznym dla ciała ćwiczeniem. Także no, z pewnym trudem, ale jednak dotarłem do domu razem z tym odkurzaczem i dzisiaj mogę go wreszcie wypakować. Nie ma tutaj zresztą bardzo wielu akcesoriów do niego, ale jednak jest chyba oryginalna rura od tego odkurzacza, jest ssawka i jeszcze poza tym mam wąż od tego odkurzacza. Końcówki wydają się oryginalne, natomiast czy sam wąż jest oryginalny, czy był kiedyś wymieniany, tego nie wiem. Na pewno był tutaj kilkakrotnie łatany, uszczelniany. Natomiast spróbuję porównać na jakichś starych fotografiach, czy rzeczywiście te wczesne Electroluxy miały tego rodzaju rury, ponieważ raczej nie ma wątpliwości co do tego, że te końcówki są oryginalne. One tutaj nakręcane końcówki idealnie pasują w gwint w tym odkurzaczu. Torbę mogę już otworzyć, tutaj więcej nic nie ma. Odłożę na razie także tę rurę i wąż, ponieważ tym zajmiemy się później. A ja chciałbym przede wszystkim obejrzeć stan tego odkurzacza. Odkurzacz nie wydaje się jakoś szczególnie zardzewiały. Tutaj są jakieś drobne ślady rdzy na płozach. Poza tym mam wrażenie, że elementy stanowiące pokrywę worka na kurz i pokrywę silnika są wykonane chyba z aluminium, więc one siłą rzeczy nie są pordzewiałe. Sam odkurzacz wyłożony jest, mam wrażenie, że jest to coś w rodzaju sztucznej skóry. I znajduje się na nim bardzo ładne, pokażę to także na fotografii na zbliżeniu, logo Electroluxa. Mam wrażenie, że ten odkurzacz był albo produkowany na rynek niemiecki, albo w ogóle produkowany w Niemczech. Tego nie wiem, będę musiał dopiero poczytać o historii tych odkurzaczy. W każdym razie na tej tabliczce z logo Electrolux znajduje się także znane Wam już z poprzednich nagrań logo niemieckiego Związku Elektrotechników, organizacji powstałej na początku XX wieku, istniejącej do dzisiaj. I znajduje się także tutaj, i to jest dosyć ważna wskazówka dotycząca wieku tego odkurzacza, takie logo w kształcie słoneczka z inicjałami RDH. I o tym także już opowiadałem podczas prezentacji odkurzacza Progress z początku lat 30. To było logo takiej organizacji skupiającej niemieckie koła gospodyń domowych. Przedwojennej organizacji, także myślę, że w każdym razie możemy powiedzieć śmiało, że ten odkurzacz pochodzi gdzieś z połowy lat 30., z którego dokładnie roku być może uda się znaleźć jakąś wskazówkę na silniku. Przyznaję, że nie bardzo wiem, co oznacza, a spotkałem się z tym już kilka razy, ten numer pod logo RDH. RDH, nawiasem mówiąc, to był chyba skrót od Reichsverband Deutscher Hausfrauenvereine, czyli taki związek kół niemieckich gospodyń domowych w Rzeszy. Mówiłem o tym wszystkim na nagraniu poświęconym odkurzaczowi Progress i jeżeli Was to interesuje, to koniecznie tam zajrzyjcie. Tam jest nawet mowa o artystce, graficzce, która zaprojektowała to logo. Jest to zresztą historia związana z ówczesnym niemieckim królewcem. Obejrzyjmy jeszcze tabliczkę znamionową znajdującą się na spodzie tego odkurzacza. Nie jestem pewien, czy to jest oznaczeniem modelu tego odkurzacza S731. Jest numer seryjny 35498. Jest podane napięcie 220 V i moc silnika 230 W. Nie ma tutaj niestety daty produkcji tego odkurzacza. No i zacznijmy tradycyjnie od wyjęcia worka na kurz. Odkurzacz ma takie typowe klamerki, które można znaleźć w bardzo wielu modelach
właśnie tych odkurzaczy workowych. W środku znajduje się worek na kurz. Czy jest on oryginalny, czy był kiedyś wymieniany, niestety nie wiem. Nie ma żadnych napisów na nim. Uszczelka nie wydaje się jakoś bardzo sparciała. W środku muszę przyznać, że ten odkurzacz jest naprawdę w bardzo ładnym stanie. Wymaga oczywiście oczyszczenia. W każdym razie po wyczyszczeniu będzie to wszystko błyszczało i nie będzie tutaj śladów żadnego zużycia. Otwórzmy teraz część silnikową odkurzacza. Tutaj jest jedna nietypowa rzecz. Zwykle te pokrywy silnika w podobnych odkurzaczach są przykręcone 3-4 śrubami do obudowy. Tutaj znajdują się dokładnie takie same klamerki jak na tej części, jak na pokrywie worka na kurz, co bardzo ułatwia dostęp do silnika. Może postawię ten odkurzacz w pionie. Muszę tu tylko coś podłożyć, bo inaczej te płozy spowodują, że on mi się przewróci. Ok, położyłem kawałek deseczki i myślę, że to wystarczy. W ten sposób odkurzacz już stoi ładnie pionowo i stabilnie. Nie ma obawy, że gdzieś tutaj się przewróci. A ja mogę teraz zdjąć pokrywę silnika. Tutaj w środku pokrywa również jest w bardzo ładnym stanie. Tutaj na wylocie powietrza znajduje się taki gwint o dużej średnicy. I z tego co pamiętam, z tego co widziałem na zdjęciach starych odkurzaczy Electrolux, tutaj nakręcany był jeszcze dodatkowo zewnętrzny filtr powietrza. Rzecz chyba niespotykana w innych tego typu odkurzaczach z lat 30. czy nawet z lat późniejszych. Przyznaję, że chyba nie widziałem żadnego takiego odkurzacza, który miałby jeszcze dodatkowo na wylocie powietrza nakręcany filtr, co świadczy o tym, że w tych no bądź co bądź bardzo wczesnych odkurzaczach Electroluxa jednak już bardzo dużą wagę przykładano do jakości powietrza, do odpowiedniej filtracji tego powietrza, coś czego producenci innych odkurzaczy właściwie przez kilka kolejnych dziesięcioleci nie robili. Tutaj mamy już właściwą pokrywę silnika, która jest przykręcona 2 śrubkami do korpusu i tutaj po obu stronach są nakrętki, ebonitowe nakrętki przykrywające szczotki tego odkurzacza, czyli żeby sprawdzić albo wymienić szczotki, nie trzeba było nawet rozkręcać całości, można było te szczotki wykręcić tędy, no ale my i tak wykręcimy całą tą pokrywę i wyjmiemy, jeżeli się to uda, silnik z tego odkurzacza. Taka cieniutka, długa śruba. Druga śruba. Przyznaję, że ten odkurzacz roztacza taki fantastyczny zapach starego urządzenia, który jest no, nie do przekazania na nagraniu wideo. I zdjąłem pokrywę silnika. Włożę do niej śruby i ją też tutaj postawię. Mogę Wam teraz pokazać, jak wygląda wnętrze odkurzacza. Odkurzacz, z tego co widzę, jest montowany także zupełnie inaczej niż na przykład w polskich workowych odkurzaczach Alfa czy Alfa 2, gdzie był po prostu zablokowany taką klamrą przykręcaną z 2 stron do korpusu odkurzacza. Tutaj jest on zamontowany 3 śrubami, chyba na gumowych podkładkach amortyzujących cały ten silnik, też do tej wewnętrznej części korpusu. A tutaj nad nim znajduje się przełącznik, którego działanie myślę, że można teraz bardzo ładnie obejrzeć. Przypuszczam, że będę musiał odkręcić te śruby i wtedy wyjmę całość tego, cały ten silnik razem z tą tutaj ebonitową wkładką. Zobaczmy. Muszę do tego użyć troszeczkę mniejszy śrubokręt. Raz, 2 i 3. Nie widzę, żeby coś tutaj się
ruszało. Tutaj jeszcze są takie malutkie śrubki, może je również trzeba odkręcić. Tak, nawet nie zauważyłem, że w tych otworkach także znajdują się śruby. O, jedna taka długa śruba mi wypadła. Tutaj druga. Muszę jeszcze odkręcić śrubę nad gniazdkiem elektrycznym. Ok. I może teraz czyżbym musiał tutaj także zdjąć. O! Zdjąłem tą część trzymającą rączkę. Tutaj mam przełącznik i myślę, że teraz będę już mógł wyjąć silnik z odkurzacza. Tak jest. Trzeba go tylko tutaj kilka razy obkręcić, żeby się zmieścił. I wyjąłem silnik razem z całą tutaj osłaniającą go blachą. Postawmy odkurzacz. Jak rozkręcałem ten silnik, to wypadły mi dwie takie długie szpile czy śruby. Tutaj jedna jeszcze nie została odkręcona i nie wypadła. Widać dosyć dobrze, jak ona jest montowana. Są tutaj też takie dwie mosiężne nakręteczki. Mam wrażenie, że montowało się je w taki sposób, że one tutaj przechodzą przez taki otworek w tym metalowym płaszczu. Wchodzą tutaj. Będziemy to później będziemy się z tym jeszcze bawić. Tutaj od drugiej strony w ten otworek wchodzi ta nakrętka i jest to wszystko skręcane i zadaniem tych śrub jest przytrzymywanie tego metalowego, ochronnego płaszcza, pokrywy silnika. I tu jest jeszcze jedna nakrętka, której nie odkręciłem wcześniej. Ich wyraźnie nie trzeba odkręcać przy wyjmowaniu tego silnika, bo one nie trzymają go w korpusie, tylko trzymają tę metalową pokrywę i można je odkręcić później. O, malutkim śrubokręcikiem chyba udało mi się to już prawie odkręcić. Tak, i mogę teraz wyjąć śrubę i wysypać nakrętkę. Trzeba tylko uważać, żeby tych nakrętek nie zgubić. Ja je sobie od razu tutaj na te śruby ponakręcam. Później wszystko to zmontujemy. Ok, to już rozgryzłem, do czego te śruby służą. Teraz teoretycznie chyba powinniśmy być w stanie zdjąć przynajmniej tę część pokrywy silnika, a właściwie pokrywy turbiny. Myślę, że tę pokrywę będę mógł tak naprawdę zaraz założyć. Wyczyszczę tylko, skoro już ją odkręciłem, to przeczyszczę to pędzelkiem. Sporo kurzu w tym odkurzaczu, czyli widać, że był dość regularnie używany. Tutaj znajdują się takie malutkie otworki, 3, przez które właśnie przechodzą te długie szpile trzymające pokrywę turbiny i one muszą się schodzić tutaj z otworkami na obudowie silnika. Ale nie ma problemu, żeby je tutaj ustawić odpowiednio. Nawiasem mówiąc, w bardzo wielu innych odkurzaczach, czy radzieckich, czy polskich, te pokrywy turbiny są tutaj po prostu tak trochę na chama zaklepywane i trzymają się, rantu tutaj silnika. One zwykle nie są przykręcane śrubami. Natomiast tutaj jest to wszystko bardzo porządnie i precyzyjnie zrobione. I teraz tak, wkładam tutaj śrubkę. Wkładam ją w otwór tutaj w tym kołnierzu. Z drugiej strony nakładam nakrętkę w taki sposób, żebym miał tutaj wycięcie na śrubokręt. Akurat troszeczkę przeszkadza mocowanie szczotki, ale już włożyłem. I teraz przykręcam. I ta nakrętka po prostu dociąga tutaj tę śrubę i trzyma pokrywę turbiny. Bardzo fajne, praktyczne rozwiązanie.
To samo z drugą śrubą. Tutaj mamy otworek. Przepuszczam ją tu przez otworek w tym kołnierzu. Wkładam tutaj nakrętkę i dokręcam. Ok, ładnie. Druga śruba już trzyma pokrywę turbiny i jeszcze jedna śrubka to będzie tutaj. Ten mój, o, tu jest ten otworek na śrubę. Dobrze, nakrętka. Wycięciem na śrubokręt do góry i przykręcam. O, super. I pokrywa turbiny silnika jest już ładnie przykręcona. Szczerze mówiąc, nie jestem do końca pewien, jak wyjmowało się cały ten silnik. Myślę, że musiałbym wykręcić tę turbinę i wtedy zyskałbym tutaj od drugiej strony dostęp do śrub trzymających w 3 miejscach silnik do tej ebonitowej obudowy, ale prawdę mówiąc nie ma jakiejś strasznej konieczności rozkręcania go. Gdybyśmy chcieli dostać się tutaj do wirnika, do stojana, no to wtedy trzeba by to wszystko rozkręcić. Konstrukcja wydaje się dosyć solidna, precyzyjna, ale też prosta. Natomiast w tej chwili nie ma potrzeby wyjmowania całej tej części silnika. Trochę miałem nadzieję, że gdzieś tu zobaczę jakąś tabliczkę znamionową na tym silniku, ale nic takiego nigdzie nie widzę. Spróbuję go jeszcze troszeczkę wyczyścić. Na chwilkę odstawię ten korpus. Mam tutaj polski odkurzacz, który oglądaliśmy w jednym z poprzednich nagrań i posłużę się nim do tego, żeby troszkę odkurzyć i przedmuchać ten silnik odkurzacza Electrolux. Ciągnie całkiem nieźle. Teraz jeszcze spróbuję tutaj wydmuchać trochę kurzu z tego silnika. Zawsze mi się bardzo podoba, kiedy taki stary, zabytkowy odkurzacz jest wykorzystywany do remontu innego, w tym przypadku jeszcze dużo starszego odkurzacza. No, Gamma 2 się spisała, można ją odstawić na półkę. Nagranie o tej Gammie 2 również dostępne jest na kanale. Na razie wystarczy czyszczenia, a mnie bardzo interesuje stan szczotek w tym silniku. Ciekawe. O. No malutkie, już bardzo, bardzo starte te szczotki. Tu zostało chyba tylko pół centymetra. To jeszcze będzie działało, ale na pewno trzeba je wymienić w najbliższej przyszłości. Tutaj troszeczkę, może więcej, ale te szczotki na pewno wymagają wymiany. Sprawdźmy wielkość tych szczotek. To jest 9 mm, 9×6, to jest 5,76, ale myślę, że to będzie 9×6, w razie czego można takie szczotki trochę zeszlifować. Czy ja mam takie szczotki? 6×8, to są od Czajki, na pewno mniejsze, nie, chyba już je zużyłem. 5×9, to są z kolei za małe. Ok, na szczęście te nie są jeszcze totalnie starte. Gdyby chcieć pracować tym odkurzaczem dłużej, to na pewno już trzeba by je wymienić, ale do takiego jakiegoś testowego uruchomienia na pewno to wystarczy. Włożę je tutaj z powrotem i zakręcam. Druga szczotka.
Wszystko to jest bardzo solidnie wykonane. Przyznaję, że bardzo przyjemnie się tutaj z tym odkurzaczem pracuje, bo nie trzeba z niczym walczyć. To wszystko do siebie pasuje, ładnie się nakręca. Kolejna rzecz, którą możemy tutaj w dość prosty sposób wypróbować, to jest działanie tego przełącznika. Myślę, że to będzie w ten sposób widoczne. Teraz powinien być rozłączony. Teraz powinien być połączony. Tak. I jeszcze raz go rozłączę. I OK. Połączę. OK. Sprawdzam, czy nie ma tutaj jakiegoś przejścia na obudowę silnika, ale wydaje się, że wszystko jest w porządku. Myślę, że warto byłoby teraz... Tutaj przewody nawet są w dosyć dobrym stanie. Czasami w tych starych odkurzaczach jest bardzo zniszczona izolacja. Natomiast one mają, mam wrażenie, bardzo solidną, grubą izolację i przynajmniej tak na oko nie widzę nigdzie miejsc, w których mogłyby być przetarte. To tutaj warto pędzelkiem spróbować przeczyścić trochę. Aha, no i oczywiście do wymiany łożyska, zwłaszcza tego łożyska położonego po stronie turbiny. Trzeba by to wszystko jednak rozkręcić, wyjąć turbinę, wykręcić te 3 śruby od tej strony, zdjąć ten silnik i wtedy dobrać się do łożyska i chyba też tutaj do tego górnego łożyska. Natomiast no w tej chwili i tak nie będę łożysk zmieniał. Zobaczymy, w jakim są stanie po uruchomieniu odkurzacza. Spróbujmy teraz tak, podłączyć tutaj przewód. Tutaj podłączymy odkurzacz jak zwykle do regulatora napięcia. Mam już okulary ochronne i pomyślałem sobie, że zrobimy tak, że na głównym ekranie będzie widać silnik, o ile on w ogóle ruszy, a tutaj na mniejszym ekraniku obok będzie widać regulator napięcia i przeprowadzane na nim regulacje. Mogę na razie odkurzacz podłączyć do regulatora i zaraz podłączę go do sieci i spróbujmy ruszyć ten silnik. Silnik bardzo fajnie przysysa się do tej deseczki, na której stoi. Słychać nawet gwizd zasysanego powietrza. Myślę, że nagrywanie na ekranie obok mogę już wyłączyć. Tutaj mogę już wszystko porozłączać. Silnik działa naprawdę fajnie, płynnie, bez jakichś trzasków, bez jakiegoś nadmiernego tarcia. Pewnie słychać troszeczkę tutaj stare łożyska, no ale nie ukrywajmy, to jest zabytkowe urządzenie. Natomiast ja bym się bardzo cieszył, gdyby inne urządzenia, które mam tutaj często w warsztacie, nawet takie, już nie mówię o latach 30., ale takie z lat 60., 70. czy nawet 80., działały tak ładnie i płynnie jak ten silnik od Electroluxa z lat chyba 30. Nie bardzo jest tutaj nawet się do czego przyczepić, także myślę, że możemy ten silnik teraz z powrotem zmontować, włożyć go do korpusu odkurzacza, przeczyścić jeszcze cały ten korpus i zająć się może troszkę historią tego odkurzacza.
Mam tutaj już wszystkie elementy odkurzacza po jego wyczyszczeniu. Także silnik. I myślę, że powoli możemy brać się za ponowny montaż. Tutaj przede wszystkim włożę z powrotem do odkurzacza silnik. Włącznik powinien znajdować się na górze, więc będzie to tak zrobione. I mogę teraz przykręcić te 3 śruby. Wydaje mi się, że robiłem to jednak tym mniejszym śrubokrętem. No, chyba nawet udało mi się trafić na odpowiednie miejsce, bo śruby od razu wchodzą. Jeszcze jedna. Prawdę mówiąc, nie zajrzałem tutaj do łożyska tego odkurzacza, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby, bo on działa całkiem fajnie. Gdyby coś się z nim działo, to wtedy to nadrobimy. Teraz mogę założyć tutaj tę obudowę przełącznika. Tutaj cała filozofia polega na tym, żeby trafić odpowiednio przełącznikiem w ten taki pazur metalowy wychodzący z włącznika. Nie wiem, pewnie jak ktoś ma wprawę, to zaraz mu to się udaje. Ja jakoś przyznaję, że mam z tym nieduży problem, ale już chyba weszło. O. I widać tutaj też działanie przełącznika i teraz mogę chyba przykręcać tę rączkę. O, trzeba ją tak troszkę do dołu przesunąć. Śruba wchodzi. Przełącznik działa dobrze. Ok, wydaje mi się, że wszystko ładnie weszło. Tutaj widać też przy okazji, mogę to może w ten sposób pokazać, zasadę działania przełącznika. Teraz, skoro mamy już tutaj wszystko zmontowane, możemy założyć tę pokrywę silnika. Są w niej 2 otworki na takie długie śruby i one powinny tutaj odpowiadać tym otworkom tej plastikowej części, co jest dosyć proste, bo i tak tutaj musimy wpasować się w miejsce na włącznik. I teraz myślę, że mogę już to wkręcać. Tutaj w tym odkurzaczu naprawdę wszystko do siebie idealnie pasuje. Nie trzeba się z niczym siłować, nie trzeba się z niczym szarpać. Chyba tak w górę i tą stopką do dołu. No i teraz możemy zamykać klamerki. Jedna klamerka, druga klamerka. I możemy postawić odkurzacz na blacie. Teraz myślę, że przyszła pora na zamontowanie worka na kurz. Tutaj jak go trzepałem, to jakaś taka malutka część gumowa od niego odpadła, tutaj tej uszczelki. No ale to nie jest jakaś straszna rzecz. Zaraz spróbuję ją znaleźć i tutaj włożyć. To jest właśnie ta kawałeczek gumowej uszczelki, która tutaj powinna być. Może ją jakoś później dokleję. Ten worek musi być oryginalny, bo on ma akurat idealną wielkość do tego odkurzacza. Tutaj jeszcze troszkę i dotykałbym już tej ścianki pomiędzy zbiornikiem worka częścią z workiem na kurz a silnikiem. No i teraz zakładam tę przednią część pokrywy. Tutaj też jest jakieś napisy BP1, jakieś logo. Spróbuję poszukać czegoś takiego. I zamykam klamerki. I odkurzacz mamy właściwie zmontowany. Możemy go zaraz jeszcze raz na chwilkę podłączyć. Ale przyznaję, że przedtem wolałbym poszukać troszkę informacji historycznych o tym odkurzaczu i zastanawiam się, czy jeszcze mu tu jednak troszeczkę nie przeczyścić tych płuz, na których on stoi. Z drugiej strony, prawdę mówiąc, czasami lepiej zostawić. One nie są bardzo pordzewiałe, to jest raczej jakaś taka forma patyny,
chyba lepiej to zostawić, bo taka oryginalna patyna wygląda czasami lepiej niż jakiś na siłę szlifowany, polerowany odkurzacz. Z tego samego powodu nie będę też wełną stalową polerował tych elementów, bo prawdę mówiąc można bardziej takiemu urządzeniu wizualnie zaszkodzić niż je faktycznie odnowić. Zrobiłem niedługą przerwę w tym nagraniu, ponieważ po pierwsze poszedłem poszukać informacji historycznych o tym odkurzaczu, ale przypomniało mi się, że akurat tego dnia jest zbiórka różnych starych gratów. Ludzie wystawiają na ulicę jakieś czasem ciekawe rzeczy, więc pochodziłem sobie troszkę po sąsiednich ulicach i znalazłem między innymi akurat bardzo fajny blat tutaj do stołu warsztatowego. On mi się świetnie przyda, bo poprzedni był zniszczony i myślę, że od razu też ten, no bądź co bądź 90-letni senior zabytek techniki od razu lepiej się na tym blacie prezentuje. Nawiasem mówiąc, znalazłem też fantastyczny zabytkowy rower, ale to jest temat na następne nagranie i bardzo chętnie Wam je pokażę. Dzisiaj wracam do historii tego odkurzacza i powiem Wam króciutko, co udało mi się o nim ustalić. W Narodowym Archiwum Cyfrowym znalazłem kilka starych, ciekawych fotografii właśnie odkurzaczy Electrolux. Te fotografie pochodzą z roku 1931 i wykonane zostały w koszarach pierwszego pułku szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Na jednej z nich widać czyszczenie koni odkurzaczem Electrolux, na innej widać czyszczenie butów żołnierskich czy oficerskich, także tym samym modelem odkurzacza. Nawiasem mówiąc, jest tam też jedno ciekawe, fajne zdjęcie, co prawda już bez odkurzacza, ale za to z ciekawą, stacjonarną maszynką do strzyżenia włosów na korbkę. Przyznaję, że takiej maszynki do tej pory nie widziałem, a bardzo chętnie bym taką kiedyś znalazł. Pokazany na zdjęciach z koszar odkurzacz nie jest niestety dokładnie tym samym modelem, co nasz dzisiejszy Electrolux. Na tych archiwalnych fotografiach widać, i jeżeli dobrze go zidentyfikowałem, model Electrolux 11 produkowany od 1927 do 1930 roku, natomiast odkurzacz, z którym mamy dzisiaj do czynienia, to moim zdaniem model 12, który powstawał od 1930 do 1936 roku, a niektóre źródła podają także, że do 1937 roku. Kilka fotografii tego modelu i zresztą innych modeli zobaczyć można m.in. na oficjalnej stronie grupy Electrolux. Link do nich zamieszczę w opisie tego nagrania. Zresztą zamieszczę tam też kilka innych linków do stron internetowych z tymi starymi odkurzaczami, na które trafiłem. Oczywiście bardzo warto poznać w ogóle historię odkurzaczy Electrolux, ale mam już na oku dwa inne stare modele, jeden nawet sporo starszy, bo będzie to chyba pierwszy mały, przenośny model odkurzacza Electrolux z lat 20., czyli zabytek już stuletni, i myślę, że o historii tych odkurzaczy opowiem właśnie wtedy, kiedy będę mógł pokazać Wam jeszcze inne egzemplarze Electroluxów z innych, wczesnych okresów produkcji. Tutaj jeszcze jedna rzecz, którą wcześniej przeoczyłem na nagraniach czy na fotografiach o tym odkurzaczu. Widziałem, że ta bakelitowa część wlotu powietrza była odkręcana. Można było ją stąd wykręcić i nakręcić tutaj na wylot powietrza, aby podłączyć tam wąż i używać odkurzacza w funkcji dmuchawy. Niestety u mnie ta końcówka siedzi bardzo mocno, jest bardzo zapieczona, nie jestem w stanie jej wykręcić, a nie chcę do tego używać żadnych narzędzi, kombinerek czy jakichś tam kleszczy, aby po prostu nie połamać tych bakelitowych elementów, więc niech ona sobie tutaj spokojnie zostanie. Wspomniałem też już, że można było tutaj na wylocie powietrza nakręcić dodatkowy filtr właśnie wylatującego z odkurzacza powietrza. Takiego filtra, tak jak mówiłem, niestety nie mam, może kiedyś zdobędę go z innym modelem odkurzacza. Znalazłem w internecie fotografię oryginalnego wkładu do takiego filtra od modelu 12, który jest eksponatem w aptecznym muzeum w Amsterdamie. Sprawdźmy jeszcze akcesoria, które mam razem z tym odkurzaczem. Jest tutaj taka metalowa rura. Wydaje mi się, że ta rura jest oryginalna, natomiast w tych Electroluxach na pewno nie było takiej gumowej końcóweczki. Wydaje mi się, że być może jest to końcówka późniejsza od jakiegoś innego odkurzacza, którą tutaj po prostu w ten sposób do tej rury przymocowano.
Natomiast ten wąż, końcówki wydają się oryginalne. Natomiast sam wąż moim zdaniem jest wymieniony. Jest to wąż od jakiegoś może polskiego odkurzacza z lat 60. Nic dziwnego, te węże się najszybciej zużywają, więc trudno oczekiwać, żeby taki ciągle używany wąż z lat 30. nadal funkcjonował. I też wydaje mi się, że tę starą rurę od jakiegoś innego odkurzacza obcięto i przy pomocy takich gumowych rurek ją tutaj umocowano na tych oryginalnych końcówkach od Electroluxa. I ja to chyba na razie tak zostawię, no bo to jest też jakaś część historii tego odkurzacza, tylko nie podoba mi się to łączenie jakąś folią i taką zwykłą szarą taśmą pakową. Wezmę sobie taką normalną taśmę i myślę, że to już będzie troszeczkę lepiej wyglądało, a może później pokombinuję, jak to zrobić w jakiś bardziej estetyczny i mam nadzieję skuteczny sposób. Natomiast ta folia po prostu jest tutaj nieładna. Widocznie tak na szybko ten odkurzacz był kiedyś reperowany. W ten sposób to wygląda. I to samo zróbmy tutaj. Tak, ta guma już się po prostu rozsypuje, jest bardzo, bardzo sparciała. To się wszystko rozpada, ja to jednak to tą taśmą zabezpieczę. Ok, przynajmniej nie będzie się na razie rozpadać. To samo zrobię tutaj. Ok, trzyma się na pewno dobrze, aczkolwiek przyznaję, że nie jest to profesjonalna naprawa godna starego 90-letniego odkurzacza. Mam taki pomysł, że znajdę też taką taśmę, tylko że w kolorze czarnym. Miałem kiedyś taką do zabezpieczania na przykład kabli do kamer czy do mikrofonów w jakichś tam salach, w których odbywało się filmowanie. I myślę, że już ta czarna taśma tutaj będzie jednak wyglądała dużo lepiej, ale na razie się to w każdym razie trzyma i pozwoli nam przeprowadzić test tego odkurzacza. No i teraz podłączmy tutaj wąż. Ok. Tutaj nie mogę zdjąć tej gumy, ale wydaje mi się, że jednak ta rura była mocowana w ten sposób. Zobaczymy, może przy jakimś innym Electroluxie tak, bo to nie jest odpowiedni sposób mocowania tej rury, ona chyba była nakładana tutaj. Może przy jakimś innym Electroluxie będę miał kompletny zestaw akcesoriów, wtedy to zobaczymy, ale myślę, że to w tej chwili też powinno działać. Podłączę teraz odkurzacz. Tutaj, tak jak zrobiliśmy ostatnim razem, kabel zasilający do gniazdka w odkurzaczu i tym razem podłączę ten odkurzacz już nie za pośrednictwem regulatora napięcia, tylko włączę go bezpośrednio do sieci. I myślę sobie, że tutaj na stole rozsypię trochę takich styropianowych kulek. Ok, zobaczymy, jak nasz odkurzacz sobie z nimi poradzi. Dzięki za ten wspólny dzisiejszy przegląd takiego
weterana odkurzania 90-letniego odkurzacza Electrolux model 12 z lat mniej więcej 1930, 1936 czy 37. Myślę, że jeżeli ktoś ma częściej z tymi odkurzaczami do czynienia, to na podstawie jakichś tam cech konstrukcyjnych będzie w stanie określić bardziej przybliżoną datę produkcji. Ja tego na razie nie potrafię. A w następnych nagraniach, na następne nagrania czekają już różne inne odkurzacze. Polska Gamma z 1957 roku, radziecki silnik od odkurzacza Czajka, również radziecki odkurzacz Buran z lat 50. Tego odkurzacza jestem szczególnie ciekawy. No i tak jak wspomniałem, niedługo na pewno do Electroluxów wrócimy, bo w drodze do mnie jest już dużo starszy. Na razie chyba najstarszy w mojej kolekcji Electrolux, jeden z pierwszych chyba ręcznych modeli Electroluxa z lat 20., model 5. I o nim na pewno też będziemy mogli jeszcze dużo opowiedzieć, ale na dzisiaj już chyba wystarczy. Jeszcze raz dzięki, cześć, do zobaczenia, a tego weterana odkurzania, jak powiedziałem, odstawiam na zasłużony odpoczynek na półce w kolekcji. Cześć, do zobaczenia.